Dzisiaj będzie odcinek w temacie polskiego kabaretu. Wódka, ale wszyscy pijani wczoraj byli. Spróbujemy dzisiaj zaatakować 10. Moim takim celem treningowym jest 2 razy w tygodniu biegać dyszkę, tak na lajcie, bo jeśli jestem w stanie tyle biegać, to generalnie jestem pod kontrolą. Okej, udało się. Ledwo. Czas około godziny. Za mało węglowodanów zjadłem. Głodny i słaby. Tymczasem w Japonii zakwitły śliwy. To jest takie małe hanami. Jak kwitną wiśnie, to jest wielkie święto, a jak kwitnie śliwa, to ludzie się cieszą, że niedługo będzie wielkie święto. Czuję w ogóle, że teraz po tej przerwie jakoś lepiej mi idzie. Tak. Czuję w ogóle, że teraz po tej przerwie jakoś lepiej mi idzie cały ten trening niż wcześniej. Jednak wiedza i doświadczenie robią swoje. Tak na przykład bardziej sumiennie się rozciągam, takie różne rzeczy. Bo każdy słyszał 10 000 razy, że trzeba się rozciągać po treningu. Ale myślę, że jak sam nie będziesz miał problemów, to się nie nauczysz. Bo każdemu się wydaje, że to jeszcze nie ten moment, co to jestem, wielki sportowiec, że się będę rozciągać. A tymczasem ten obiektyw wygląda jak ilustracja głównego bohatera. To ja stworzyłem Goncia, który został... Ma być 1000 łapek w górę albo Gonciu i Kanciu nie żyje! Już jestem w połowie drugiego tomu Omnibusa Sandmana. Już tak trochę pędzę, żeby to skończyć, bo już dużo czasu mi to zajmuje. Przeczytałem już 1600 stron komiksu przez ostatnie parę tygodni. Jest zajebisty. Cały czas bardzo polecam. Więc jest to przeprawa. Uber Eats. To zmasakrowało totalnie, zaorało Japonię. Oglądam sobie reklamy z Super Bowl, no bo to jest takie ważne wydarzenie w branży reklamowej, warto sobie obejrzeć, ciekawe rzeczy tam się pojawiają, ale w tym roku nic mi się kompletnie tam nie podoba. Reklama Cards Against Humanity była śmieszna, ale to tak śmieszna na zasadzie, że wiadomo, że można powiedzieć, że była ciekawa i tyle. Natomiast było tam tyle dziwnych rzeczy. Ta reklama Hyundai'a na przykład, o bazie amerykańskiej, żołnierzach w Polsce. Ta Polska tam wygląda w ogóle jak... Znaczy ja wiem, że to trochę tak może wyglądać w styczniu w Polsce, ale to takie okropne miejsce, nie? Taki krajobraz, spalona ziemia, w śniegu w ogóle, kto by tam chciał być? Podczas kiedy nasi dzielni żołnierze amerykańscy, którzy stacjonują tam od kilku tygodni, walczą i z kim... Nie umniejszając, nie? Ale wydaje mi się, że mniej więcej wiem, o czym mówię, bo akurat w Japonii to bazy wojskowe są od kilkudziesięciu lat i wiem, jakie stereotypy z tym się wiążą. I no nie wiem, u nas to jest może trochę świeższe, natomiast ta reklama Hyundai jest tak bez sensu w ogóle. Jak oni
Jak oni to zrobili, że nagrali jak oglądają Super Bowl z tymi żołnierzami, żeby puścić te reklamy na Super Bowl? No powiem wam jak, po prostu nie oglądali Super Bowl. Bullshit! Ta reklama Google'a, która wygląda jak... To jest z odcinka Black Mirror. Faworyt, reklama Audi. Bardzo wzruszająca reklama, która generalnie ogranicza się do przekazu równość płci, równość płci, równość płci, nasza marka. Nie można po prostu rzucać haseł i podpiąć sobie pod to logo i powiedzieć, że to jest sprawa załatwiona. Jedna z moich ulubionych reklam w historii Super Bowl to była reklama amerykańskiej firmy zabawkowej. Polegała na tym, że małe dziewczynki zabawkami budują sobie zabawkową rakietę, wsadzają do tej rakiety lalki, jakieś tam różowe pierdoły wszystkie i wysyłają to wszystko tą rakietą w kosmos. To jest piękna reklama. Bo pokazuje coś, w co ja głęboko wierzę, że zabawki dla dziewczynek nie muszą być różowe i nie muszą być lalkami, tylko równie dobrze mogą być rakietami, bo nikt nie powiedział, że to faceci mają się bawić rakietą. Piękna sprawa. I idealnie jakby ten. Natomiast Audi, Jezus Maria, to czuję, że działa bardziej na szkodę sprawy niż na korzyść. Nie wiem, jakoś nie mogę przeżyć tej reklamy Hyundai'a z tymi żołnierzami w Polsce. Znaczy, przepraszam jeśli się mylę, ale próbowałem to zresearchować, zgooglować i mi się naprawdę wydaje, że oni tam stacjonują od stycznia tego roku. Jeśli to jest prawda, to znając cykl produkcji takiej reklamy, to oni nawet nie zdążyliby się dobrze rozpakować, a już mieli kręcić film o tym, jak tam już w tej mroźnej, zimnej Polsce chyba włączyło mi się takie typowe polskie narzekactwo i szukanie na siłę czegoś, do czego można by się przypierdolić. Idę kupić plastikowy pistolet. Potrzebuję do zapytaj beczkę. Co za jaja, no żeby człowiek nie mógł kupić w pierwszym lepszym sklepie plastikowego pistoletu. Po co ja mieszkam w Japonii? Mogłem zostać w Krakowie. Znalazłem kupę na patyku. Też się może przydać. Ogłaszam niniejszym, że w tym tygodniu polecę do Sapporo na Puchar Świata w skokach narciarskich. Co jest o tyle fajne, że w Sapporo w tym okresie jest jeszcze taki bardzo fajny, bardzo znany festiwal zimowy rzeźb lodowych, więc to też wam pokażę. Więc zostańcie ze mną na dalszą część tego tygodnia, będzie ciekawie. Kurde, tak mi dzisiaj wszystko powoli szło. Chciałem dzisiaj nagrać Zapytaj Beczkę, a jedyne co zrobiłem, to wybrałem pytania. To jeszcze trochę będziecie musieli poczekać, może mi się uda jutro nagrać, jakoś zmontować może w Sapporo, albo w drodze do Sapporo. Żeby jeszcze w tym tygodniu było, bo chciałbym, żeby było. To będzie ważny odcinek Zapytaj Beczkę. Białko, jaja, glutamina, zrobię z ciebie skór... Jakie masz buty piękne. Jedziemy? Właśnie pękła mi opona. Także właśnie poszła mi opona, więc nie będzie więcej ekstremalnej jazdy na rowerze z Krzyśkiem. Dopóki nie kupię opony. Fajnie było, no.